jeżeli nie wiesz, jak źle wydać 320 milionów dolarów, to ja ci powiem. Nakręcić film, jak najbardziej. Bracia Russo dali nam The Electric State, wyprodukowany dla Netflixa i rzeczywiście, no, 320 milionów. To jaki jest budżet oficjalny? Wiadomo, nie podają jeszcze, ile było wydane na reklamę, na marketing, więc tutaj rzeczywiście mogło być całkowicie bardzo, bardzo inna kwota. No ale to wiadomo, że rzeczywiście tak to jest. O czym jest film? Tak, troszeczkę muszę opowiedzieć o fabule, bo rzeczywiście tutaj się dużo dzieje. Główna bohaterka Millie Bobby Brown w tejże roli, no okazuje się, że jej brat utknął w ciele robota, że tak powiem, i musi pojechać z punktu A do punktu B, ażeby go uratować, tak? No oczywiście pomaga jej tutaj Jack Burton dla ubogich, w tejże roli Chris Pratt. Po drodze mamy Złoli, tak, po raz wtóry w rolę Złola między innymi wciela się Giancarlo Esposito. O tym troszeczkę będzie za chwilę więcej i tak dalej, ale co mnie zaskoczyło, to film dobrze się zaczyna, wiesz, mamy fajny początek, bo mamy ładnie wszystko nakreślone i jest tak samo jak u Alfreda Hitchcocka. Najpierw mamy trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie, więc rzeczywiście jest dobrze. Bardzo tutaj się wszystko fajnie się dzieje. Po czym nasza bohaterka w trakcie drogi właśnie poznaje Chrisa Pratta. On jest przemytnikiem, szmuglerem, wiesz, to jest powiedzmy po jakichś tam apokaliptycznych wydarzeniach, no i on potrafi załatwić wszystko. Jeżeli potrzebujesz hamburgera, to on ci załatwi hamburgera. Jeżeli potrzebujesz nogę, no powiedzmy, że potrzebujesz nogę do lalki, on ci to załatwi, no wszystko, jest w stanie wszystko. On nawet potrafi załatwić dobry film Patryka Wegi. Nie wiem jak to wymyśli, nie mam pojęcia, w każdym razie da radę. No i ten jego przemytnik, handlarz, ten powiedzmy jego Han Solo, tak naprawdę to bardziej dla mnie to jest Jack Burton dla ubogich. Jack Burton jest to postać grana przez Kurta Russella w filmie Wielka Draka w chińskiej dzielnicy Johna Carpentera. No i rzeczywiście on tam jeździł ciężarówką, zresztą taki powiedzmy był facet z przypadku, ale gdzieś tam powiedzmy pojawił się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. No i jakoś tak mu się okazało, że musiał pewne rzeczy zrobić. I tak samo jest tutaj, tylko że ten Chris Pratt to rzeczywiście jest postać już całkowicie z innego świata. Bo rzeczywiście o ile można byłoby się zastanowić, dobra, pojawił się w Marvelu, był fajny, 3 filmy Strażnicy Galaktyki, potem pojawił się w Avengerach, to wyglądało wszystko dobrze, ale im dłużej oglądam twórczość Chrisa Pratta, tym coraz większą mam korelację pomiędzy nim a Stevenem Seagalem. Posłuchaj mnie, o co mi chodzi. W latach 90., kiedy Steven Seagal zaczynał swoją karierę, były pierwsze 4 filmy, które tam powiedzmy Steven Seagal robił i rzeczywiście to było coś nowego, niesamowitego. Pokazał nam jak się bije, czym jest Aikido i tak dalej. I była to fajna jakość, ale później te kolejne jego filmy to po prostu były nudne i tak dalej. Dowiadywali mi się, że zamiast niego jest kaskader i po prostu był taki sam w każdym filmie. I tak samo jest z Chrisem Prattem. On nie występuje tutaj w roli głównego bohatera, on po prostu gra siebie. On pokazuje, że jest tym samym bohaterem i on jest w tym momencie nudny. On jest w tym momencie przewidywalny. On w tym momencie jest tak nieinteresujący, że to jest nieporozumienie. Ja nie wiem, czy rzeczywiście po raz któryś wystąpił z braćmi Russo i stwierdził, no dobra, jak najbardziej. Tutaj musi to wyglądać tak, a nie inaczej, czy jakoś inaczej. Nie mam naprawdę pojęcia, co Chris Pratt miał na myśli, tworząc tę postać. Też weź pod uwagę, że to nie jest nagle tak, że Chris Pratt tak sobie zagrał i wszystko było w porządku. No nie. Pewnie, że tak, bracia Russo taki mieli na to pomysł, bo jeżeli powiedzmy Chris Pratt przyszedł do nich i powiedział, słuchajcie, ja go chcę zagrać w ten sposób, to oni musieli się zastanowić, czy nam się to podoba, czy to jest rzeczywiście zgodne, spójne z naszym konceptem, czy jednak nie. No i rzeczywiście, skoro on to zagrał w ten sposób, to im się to podobało i no nie wiem, boję się, że może się okazać, że pewne filmy, które do tej pory bracia Russo poczynili, były po prostu wypadkiem przy pracy, a to jaka jest ich jakość pracy, to rzeczywiście jest tak przy okazji filmu Electric State. No ale dobrze, o tym będzie jak najbardziej za chwilę, bo no, nasza bohaterka Millie Bobby Brown, tak, no dorosła w tym momencie, już nie jest taką dziewczynką jak w Stranger Things, ale poszukuje tego właśnie brata, ażeby oddać oddać mu to powiedzmy mózg, rzeczywistość, no nie tyle rzeczywistość, jakby to powiedzieć, tożsamość. Wiesz, chodzi o to, że póki co brat jest zaklęty w pewien sposób, powiedzmy, w robocie, no i świadomość, przenieść świadomość z robota do brata, no i znajduje w końcu tego brata i okazuje się między innymi, że znalazła też faceta, lekarza odpowiedzialnego za to, co się z tym bratem stało.
Muszę znaleźć nazwisko aktora, bo to jest rzeczywiście dosyć fajny aktor. Ki Huy Kwan, on rzeczywiście w tej roli. No i sobie znajduje tego faceta, no, który potraktował brata jak potraktował. Wiadomo, że nie zrobił tego dlatego, że tak mu się rzeczywiście chciało, tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzmy naczelny Złol tak chciał. I nic. To ty? Aha. No to w porządku. Zła na ciebie jestem. Wiesz? Zła na ciebie jestem. I tyle. Zero reakcji. Rzeczywiście tak się zastanawiam, bo to jest na podstawie opowieści graficznej, noweli graficznej i jak źle można zaadaptować. W ogóle jeżeli znasz oryginał, jestem ciekaw, jak do tego podejdziesz. Simon Steinhack to jest jego właśnie twórczość. Więc jeżeli znasz, to daj znać, jak to rzeczywiście wygląda, ale no jest to poprowadzone bardzo, bardzo źle. Oczywiście mamy naszego Złola, który musiał się pojawić. No i słuchaj, mamy to, jest wszystko w porządku, jest ta rewelacyjna, oczywiście sztuczna inteligencja, technologia, no nie z tej ziemi, no wszystko, naprawdę wszystko może, po prostu robi armatę z krawata, gotuje wodę w 20 stopniach, sprawia, że powietrze jest czyste i wszystko jest, ekologia działa. No po prostu jest rewelacja i nagle się okazuje, przestaje działać, cały świat się zatrzymuje. Wiesz, bo cały świat nagle okazało się, że wszyscy używali technologii z USA i poza tym, jak już ta technologia padła, nic nie działa. Czyli po prostu bez Ameryki no, nie ma nas, po prostu nie istniejemy. Rzeczywiście no, nic się nie da. Tak się zastanawiam, jak długo jeszcze Amerykanie będą myśleli, że oni są po prostu pępkiem świata. Wiadomo, że no tak, jak najbardziej. Filmy, no to pewnie, że tak. To jest tam powiedzmy 80% rzeczy, które ja omawiam. To jest zrobione w Ameryce, no ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Też rozumiem w pewien sposób koncept, bo jak dla mnie jedną z najfajniejszych rzeczy w tymże filmie, bo to nie jest tak, że wszystko jest w tym filmie źle, jest świetny komentarz odnośnie smartfonów, odnośnie technologii, odnośnie mediów społecznościowych, wykorzystanie tego, że to są dobre rzeczy jak najbardziej, ale wszystko w moderacji, wiesz. To jest tak, że wszystko jest dla ludzi, ale spokojnie, nie można nagle zjeść 20 pączków dziennie, bo to nie jest dobre dla ciebie. Możesz sobie zjeść jednego pączka i jest wszystko w porządku. Nie jest tak dobrze, żebyś siedział 20 godzin na Facebooku codziennie. Nie, siądź sobie godzinkę i tak dalej. I rzeczywiście jak to ludzie postrzegają, jak jest to wszystko weryfikowane, to, że wiemy, coraz więcej osób dostaje informacje i nie weryfikuje ich tam gdzieś, wiesz, na Facebooku, na Twitterze, a po prostu skoro już Skruch napisał, no to już jest prawda objawiona. No nie, rzeczywiście nie. I akurat film w ten sposób to wiesz, postrzega i podoba mi się, że chcieli tutaj zawrzeć pewną prawdę. No niestety im się to nie udało tak do końca, ponieważ film gubi się w tym wszystkim, niby mamy te post-apo, niby nie i chyba nie za bardzo dokładnie wiedzieli, czy idziemy w ten sposób, że mówimy ok, to są złe rzeczy, są dobre. Wydaje mi się, że oni chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko, a tak nie można, bo rzeczywiście to nie daje rady, ale dobór aktorów był bardzo zaskakujący, bo słuchaj, tylko przeczytam Ci kilka nazwisk, które się w tym filmie pojawiają. Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Woody Harrelson, pojawia się tylko głosowo oczywiście, Ki Huy Kwan, pojawia się również Alan Tudyk, głosowo również, jest także laureatka Oscara Holly Hunter, a także Stanley Tucci, więc aktorzy skądinąd ciekawi, interesujący, jedni bardzo dobrzy, inni jak już mówiłem wcześniej przy okazji Chrisa Pratta, no ale Ki Huy Kwan, aktor oscarowy, Woody Harrelson, też rzeczywiście świetna postać. Miała się w ogóle pojawić Michelle Yeoh, ale okazało się, że był niestety konflikt związany z harmonogramem i musiała się rzeczywiście podziękować i powiedziała, że w porządku, bardzo chętnie, ale nie tym razem. Właśnie Ki Huy Kwan w jej rolę wskoczył. Zdarza się również, że jeżeli lubisz takie materiały, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, bo dobrze wtedy będziesz wiedzieć, YouTube Cię poinformuje o wszystkim, co się dzieje, ale mamy dobry budżet, mamy ciekawych aktorów, w ogóle pojawia się też Giancarlo Esposito, słuchaj, Giancarlo Esposito się pojawia i jest on po raz wtóry czarnym charakterem, jest on antagonistą, złolem i to mnie troszeczkę zaczyna bawić, bo przypomina mi to lata 90., wiesz? W latach 90. było tak, nie wiedzieć czemu, znaczy wiadomo czemu, ale nie wiedzieć czemu, że zarówno Dennis Hopper, tak się zdarzyło, jak i jeszcze jeden gentleman, o którym Ci zaraz powiem, przez prawie całą dekadę grali złoli. Grali rzeczywiście złoli.
i właśnie w tych się rolach specjalizowały. Nieważne było, czy mówię o Super Mario Bros., gdzie Dennis Hopper wcielił się w rolę kupy, czy mówię o filmie Wodny Świat Kevina Costnera, czy na przykład mówię o filmie Speed z Keanu Reevesem i Sandra Bullock. Tam właśnie wszędzie Dennis Hopper był czarnym charakterem. Podobna rzecz się miała z Gary Oldmanem. Gary Oldman był drugim właśnie z aktorów, który w latach 90. praktycznie rzecz biorąc w co drugim filmie występował jako antagonista. Wiesz, czy to mówimy o Leonie Zawodowcu, czy o Drakuli, czy o innych produkcjach. Tak to było. I rzeczywiście taka sama jest sytuacja z Giancarlo Esposito ostatnio. Bo nie ma tak naprawdę znaczenia, czy oglądam serial The Boys, czy oglądam Kapitana Amerykę, no, czy to w tym momencie The Electric State. No Giancarlo Esposito jest złolem i o ile to mogło być fajne, powiedzmy jeden raz, może drugi, za którymś tam razem już w tym momencie jest, o jacie, znowuż on i o ile on się próbuje, stara się wywiązać z tego jak najlepiej, nawet jeżeli on za czas jakiś dostanie rolę pozytywną, dostanie rolę protagonisty, no to może się okazać, że będziemy wszyscy, aha, no to jest Esposito, no to znowuż będzie się działo, znowuż będzie zły. No nie specjalnie, naprawdę dobór jest, mamy dobrych aktorów, ale powtórzę po raz 5000, niech tak będzie rzeczywiście. Kiedyś Alfred Hitchcock powiedział, że jak masz dobry scenariusz, można nakręcić dobry albo zły film. Jak masz zły scenariusz, dobrego filmu nie nakręcisz. Oczywiście, że można ten sam scenariusz do filmu Psychoza. Alfred Hitchcock zrobił klasyka. Wiele lat później Gus Van Sant nakręcił Psychola i było to rzeczywiście godne pożałowania. W każdym razie, tak to rzeczywiście tutaj jest z tymi aktorami, że oni się jakoś nie dograli, wiesz, nie dobrali. Bo nawet jest taka jedna sytuacja, kiedy Chris Pratt z jednym ze swoich robotów, bo oczywiście ma tam ich kilka, a z jednym z robotów biegnie i tam walczą. Ja mówię, proszę bardzo, jest jak najbardziej Chris Pratt i Rocket w tym momencie, bo nie wiem, czy celowo, czy po prostu przypadkiem, ale pewnie celowo, bo skoro tyle pieniędzy poszło, to rzeczywiście raczej celowo, to jest wszystko zrobione tak, ażebyśmy poczuli pewną nostalgię. Wiesz, jest mnóstwo, w tym filmie jest mnóstwo nawiązań popkulturowych, mnóstwo odnośników, zaraz przynajmniej o kilku z nich powiem, bo to, co rzeczywiście tutaj nam bracia Russo serwują, jest po prostu masakra. Zacznę na przykład od tego lokalizacja, tam gdzie jest powiedzmy takie sanktuarium, tak, gdzie roboty mogą się czuć dobrze. Jest to centrum handlowe używane jako bezpieczne schronienie dla robotów. To centrum jest to North DeKalb Mall w North Decatur. Otwarty został w 1965 roku i w 2020. Nic niby zamknięty. I niby nic specjalnie ciekawego, ale słuchaj, wcześniej to centrum handlowe zostało użyte w kilku odcinkach Lokiego, w kilku odcinkach Cobra Kai, w kilku odcinkach Fear Street, a także w Civil War, The Mule, Zombieland, Double Tap. Więc ty będziesz oglądać ten film i mówisz, ale ja to kojarzę przecież, znam tą miejscowość. Dodatkowo przecież w Zombieland występował Woody Harrelson. To już w ogóle. Więc gdzieś to w tym momencie jest zrobione to w ten sposób. Tak samo za każdym razem, gdy wyświetlany jest wyświetlacz drona i wiesz, patrzymy jego oczami, efekty dźwiękowe są takie same jak w przypadku wyświetlacza, to się nazywa wyświetlacz przezierny Terminatora. Oczywiście z serii, z cyklu filmów Terminator. Więc to jest kolejna rzecz, gdzie dostajemy to w ten sposób, że my mamy o tym pamiętać, że powiedzmy świadomie albo podświadomie gdzieś tam, ale ja to kojarzę i w tym momencie teoretycznie mamy z tym dobre skojarzenia, no to będzie nam się podobało i muszę powiedzieć, że nie jest to świetna sprawa. W ogóle tutaj mam zapisane kaski na głowach bohaterów, są troszeczkę jak z filmu Wall-E. Zresztą sama Billy Bobby Brown oceniła ten film jak Wall-E, tylko że z większą mieszanką robotów niż nie tylko ludzi. Więc rzeczywiście jest to bardzo zabawne. No chyba tak, bo na przykład dostajemy w pewnym momencie nawiązanie do lotu Walkirii, wiesz, kiedy pojawia się ten motyw muzyczny i jest akcja jak najbardziej. Mamy nawiązanie do Blues Brothers, do Big Lebowskiego i tak dalej, więc rzeczywiście tego jest bardzo duże. W ogóle taką ciekawostkę ci powiem, ponieważ film obejrzałem po angielsku w oryginalnej wersji językowej, ale na chwilę przełączyłem na polski, jest polski dubbing. Zmienił się obraz, jest inna jakość, jest gorsza jakość obrazu. Więc możesz sobie sprawdzać. Nie wiem, czy to akurat tylko i wyłącznie w Irlandii tak to działa. Telewizor mam dobry, akurat 4K, HDR, wszystkie te pierdoły, które są potrzebne, ale akurat było, że po polsku, jak był po polsku, to był słabszy obraz. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak to tłumaczyć, dlaczego tak to rzeczywiście było
zrobione. Film kosztował $320 milionów. Możecie się zastanawiać, ale jakim cudem? Przecież gdzie to poszło? Efekty specjalne nie są takie super. Już ci mówię, dlaczego tak jest, bo bracia Russo po raz pierwszy nabyli prawa do powieści graficznej Simonia Stallhaga w 2017 roku, rok przed jej publikacją, a Andy Muschietti miał wyreżyserować ten film. Universal wygrało prawa dystrybucyjne w 2020 roku po gorącej wojnie licytacyjnej, a Andy Muschietti musiał zrezygnować z powodu kręcenia oczywiście filmu Flash. Następnie Netflix przejął film w 2022 roku, a zdjęcia rozpoczęły się w roku kolejnym. I sytuacja wygląda tak, że to nie jest nagle tak, że wszyscy to robili z dobroci serca i za darmo. No nie, bo kiedy oni mają ten film, no to nagle się okazuje, że będzie to robił powiedzmy Andy Muschietti, więc Muschietti dostaje swoją wypłatę, gdzieś tam ileś pieniędzy. Po czym zatrudnia on Michelle Lee. Okej, w porządku, ale zdjęcia się przeciągają. Znaczy nie tyle zdjęcia, co terminy, bo nie mamy scenariusza, więc Michelle mi mówi, słuchajcie, umówiliśmy się, że załóżmy, kręcimy od 1 stycznia do 1 maja, w tym momencie jest 2 maja, ja tego filmu nie mogę zrobić. Ale to nie z mojej winy, tylko z waszej, więc płacicie mi. I oni musieli jej wypłacić pensję i tak dalej, rozumiesz? I w tym momencie mamy efekt kuli śnieżnej, bo kręcenie filmu się jeszcze nie rozpoczęło, a na przykład oni już wydali, tam powiedzmy, załóżmy $50 milionów na produkcję. Po czym okazuje się, że skoro Michelle nie może, ale jest wolny Ki Huy Kwan, no to my weźmiemy i damy jego, ale tutaj trzeba zatrudnić scenarzystę, który tę konkretną rolę musi zmienić z Michelle na gentlemana tutaj, więc trzeba tutaj pozmienić. To może trwać 5 sekund, ale jemu trzeba zapłacić, bo wiadomo, związki i tak dalej. Więc to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane, ale też i proste. No po prostu, jeżeli nie masz ogarniętego wszystkiego, a dobrze wiesz, że w Hollywood bardzo często jest tak, że kiedy stwierdzają, ok, robimy film, dobra, to dzisiaj jest 16 marzec 2025, to my tę premierę tego filmu, kiedy mamy wolny termin? Dobra, okej, no to w porządku, no to 8 kwiecień 25, wtedy będzie premiera tego filmu. Ale nie mamy jeszcze gotowego scenariusza, nie mamy obsady, papiery nie są skompletowane, nie ma pozwoleń na kręcenie, ubezpieczenia, ekipy i tak dalej. Damy radę. I w tym momencie rusza lawina śnieżna, rusza kula śnieżna i wiesz, jak to rzeczywiście wygląda. Ale wracając do meritum. Bracia Russo sobie nie poradzili. Dostaliśmy film, gdzie fabuła jest bzdurna. Naprawdę, są takie luki, są takie problemy przyczynowo-skutkowe, że to się nie mieści w głowie. Nasi bohaterowie są tak niedopracowani, że Patryk Wega pewnie z tego, co by zobaczył tutaj, to sam by się śmiał. I za $320 milionów spodziewamy się, że efekty specjalne będą tak dopracowane, że to będzie po prostu nieporozumienie, że nie będzie w stanie nic rozróżnić. A Chris Pratt, który ten film ma dźwignąć, wygląda jak podróbka podróbki, wiesz, bo kiedy już nawet przyrównujesz faceta do Stevena Seagala, to nie jest dobre naprawdę, to nie jest dobre porównanie. To, że masz nawiązań 5000, to nic nie znaczy, to naprawdę nic nie zmieni, bo osoby, które się wychowały na tych rzeczach, będą cały czas czuły, że tam jest nuta fałszu, wiesz, ty próbujesz grać na tej gitarze, ale rzeczywiście widać, że nie nauczyłeś się chwytów ani żadnych akordów nie znasz, więc tego filmu tobie nie mogę polecić. Naprawdę odradzam, wręcz odradzam. Ja wiem oczywiście, że on jest dostępny na Netflixie, możesz spokojnie sobie w pakiecie obejrzeć i tylko i wyłącznie jest to film dla osób, które jak najbardziej są zdeterminowane, żeby coś takiego obejrzeć. W tym momencie mi się wydaje, że Michelle Lee, udało się jej uniknąć tej przysłowiowej kuli, że po prostu, wiesz, gdzieś tam uciekła i sprawiło to wszystko, że nie ucierpi na tym wszystkim, a Ki Huy Kwan, bardzo mi przykro. Ja wiem oczywiście, że mało powiedziałem odnośnie Stanleya Tucciego, który również w tym filmie jest bardzo ważny. Gra Ethana Skeeta, więc jedną z ważniejszych postaci w tymże filmie. Ale jego postać, ja przyzwyczaiłem się do tego, że Stanley Tucci gra role dobre, ciekawe, interesujące, wiesz, że on, bo to jest dobry aktor, nie czarujmy się, nieważne czy on gra w kinie akcji, czy w dramacie, czy w komedii romantycznej, on zawsze jest dobrym, ciekawym i sensownym facetem. To samo przecież Holly Hunter, ja już pamiętam od czasów Pianina, a to było bardzo, bardzo dawno temu, więc obawiam się, że może się okazać niestety, że bracia Russo, kręcąc filmy, mieli wypadek przy pracy, tylko żeby się nie okazało, tak jak w przypadku Tima Millera, który nakręcił pierwszego Deadpoola, nakręcił Terminatora Dark Fate, a także
dokrętki i tak naprawdę większość filmu Borderlands, żeby się nie okazało, że właśnie ten Deadpool to był wypadek przy pracy, a reszta to jest po prostu dno i to jest jego zwykły poziom, żeby się nie okazało, że to co dostaliśmy, czyli Avengers 3 i 4 to był wypadek przy pracy, bo gdzieś tam się jakoś udało coś fajnego wymyśleć. No zobaczymy, tutaj w tym momencie Avengers 5 i 6 pokażą i będziemy wiedzieli, na co stać braci Russo, którzy w mniejszych produkcjach nawet dawali radę. Przecież był Tyler Rake bodajże z Chrisem Hemsworthem chyba, więc to rzeczywiście wyglądało w miarę sensownie. A tutaj, delikatnie mówiąc, nie wyszło im i tak, no niestety nie oglądaj tego filmu, ale jeżeli lubisz produkcje komiksowe, bo to rzeczywiście jest opowieść graficzna, czy tam komiks, jak to woli, to na tej liście jest ich dużo. Tak, obejrzyj, bo są dużo ciekawsze produkcje niż Electric State.